Chciałem Wam pokazać bardzo fajne urządzenie, które dostałem niedawno na moje, tutaj trochę prywaty, 40 urodziny, które miałem miesiąc temu. Dostałem takie urządzenie od mojego brata, jako wie, że jestem fanatykiem żeglarstwa, jachtingu. Zresztą wszyscy w całej rodzinie już o tym od dawna wiedzą. Jest to GPS satelitarny marki Garmin. Napiszę Wam na dole, jaki to jest konkretnie model. Jest to zarąbista rzecz. Dlaczego? Przede wszystkim, co później Wam przetestuję, jest to urządzenie wodoodporne, czyli jeżeli wypadnie Wam do wody, no to będzie się unosić na wodzie. Jest to oczywiście alternatywa dla obecnych telefonów. Wiadomo, że mamy mnóstwo aplikacji, które potrafią wyznaczać kurs i nas nawigują, ale jak wiecie, wybieracie się na cały dzień na rejs właśnie po chorwackim Adriatyku, no to Wasza bateria prawdopodobnie przy robieniu kilkudziesięciu tysięcy zdjęć, nagrań i jeszcze używania GPS-a nawigacji padnie po 4-5 godzinach. To urządzenie starczy Wam spokojnie na 2 dni używania, ponieważ jest zasilane w środku baterią i skoncentrowane tylko i wyłącznie na nawigowaniu nas. Fantastyczne urządzenie, tak jak mówiłem, jest wodoodporne, ma bardzo jasny screen ekran, gdzie w najmocniejszym świetle absolutnie widać, co jest tutaj wyświetlane. Nie ma takiej sytuacji jak na niektórych telefonach, że ciężko jest odczytać, co jest tutaj napisane w środku. Najważniejsze zalety. Nie jest zasilane tutaj z wtyczki, tylko zasilane z baterii, a przy okazji nam się morze uspokoiło, co mnie mega cieszy. Więc zasilane jest na baterię, starcza na ponad 15 godzin, jest wodoodporne, wbijacie sobie trasę i Was nawiguje, macie nawigację. I szczególnie przy tego typu łodziach, tak jak ta 7-8 metrowa, gdzie nie mamy plotera, to prawda, tutaj jest zbudowany dodatkowy ploter, ale zazwyczaj nie ma tego plotera, to macie takie urządzenie i możecie nawigować z każdego miejsca, czyli na przykład możecie zatrudnić jednego majtka do kierowania łodzią, a Wy na przykład na dziobie siedzicie i obserwujecie pozycję. Nie musicie być przy sterze, żeby obserwować ploter, tylko tu macie cały czas pozycję i weryfikujecie, czy płyniecie we właściwym kierunku. Testuję je w tej chwili pierwszy raz, no i zobaczymy, jak się sprawdzi. Nie omieszkam Wam dać recenzję, a w kolejnym wejściu opowiem Wam o kolejnych dodatkowych funkcjach tego urządzenia, bo to jest oczywiście jedyna funkcja tego fantastycznego GPS-a. To płyniemy na brać. Wczorajsze warunki niestety nie pozwoliły na to, żeby kontynuować nagrywkę o tym wspaniałym urządzeniu, dlatego o funkcjonalnościach, dodatkowych funkcjonalnościach tej nawigacji satelitarnej od Garmina kontynuuję już w basenie na drugi dzień. Dodatkowe funkcje, które są wyróżnikiem tego urządzenia, to dokładna nawigacja satelitarna za pomocą 3 rodzajów satelit, czyli GPS, GLONASS i Galileo. Dzięki obsłudze wielu systemów satelitarnych działa to szybciej, stabilniej, nawet w trudnych warunkach, np. w pobliżu wysokich klifów lub przy złej pogodzie. Dodatkowa rzecz, o której wczoraj już też mówiłem, to jest kolorowy wyświetlacz, bardzo czytelny w słońcu. Ja robiłem nawet porównanie tutaj tego wyświetlacza do iPhone'a. Przykładając w słońcu te 2 urządzenia, to rzeczywiście na tym było wszystko czytelne, nie trzeba było przykładać ręki, żeby odczytać jakiekolwiek parametry. To jest bardzo wygodne i przyspiesza pracę z tym urządzeniem. Kolejna rzecz, ten Garmin wyposażony jest w elektroniczny kompas 3-osiowy i barometryczny wysokościomierz. Kompas pokazuje kierunek, nawet gdy stoisz w miejscu. Klasyczne GPS-y, na przykład w Waszych telefonach, wymagają ruchu, by określić taki kierunek, więc to jest też kolejna przewaga tego urządzenia. Barometryczny wysokościomierz podaje wysokość nad poziomem morza i pozwala śledzić zmiany ciśnienia, przydatne dla żeglarzy bardzo często, na przykład przy prognozowaniu pogody. Funkcja bezpieczeństwa, czyli funkcja MOB, Man Overboard, służy do tego, żeby jednym przyciskiem, a mianowicie tutaj przycisk Mark, możecie oznaczyć miejsce człowieka za burtą. Od razu taka sytuacja, nikomu oczywiście nie życzę, ale taka sytuacja ma na morzu miejsce, przyciskacie, od razu macie pozycję wypadnięcia człowieka za burtę oznaczoną na GPS-ie i bardzo szybko możecie do niego wrócić. Krytyczna funkcja, ale bardzo zwiększająca bezpieczeństwo na wodzie. Standardowa funkcja, której można było oczekiwać w tym urządzeniu, to możliwość zapisywania tras, punktów, śladów, malin, łowisk, różnych przeszkód. Można nagrywać te przebyte trasy, później odtwarzać i tak dalej. To jest masa funkcji związanych z prowadzeniem trasy, z jej odtwarzaniem, śledzeniem, zaznaczaniem punktów. Jest to bardzo przydatne przy planowaniu podróży, przy planowaniu powrotu z podróży tą samą trasą, powtarzanie tych tras wielokrotnie, więc fajna rzecz i tym bardziej, że starcza to
to na wiele godzin i nie trzeba się tutaj przejmować rozładowaną baterią. Oczywiście warto mieć w zapasie dodatkowe baterie na wymianę. Się wymienia je tutaj z tyłu. To jest taka wodoodporna, bezpieczna klapka. Może też to Wam od razu pokażę. I mamy dostęp do baterii w tym miejscu. Zabezpieczamy i już możemy to urządzenie wrzucić tutaj do wody. Nic się z nim nie dzieje. Ten Garmin jest wyposażony w dużą pamięć wewnętrzną, 8 GB i obsługuje mapy BlueChart, G3, Topo i tak dalej. Możesz wgrać tutaj dodatkowe własne mapy morskie lub turystyczne, które są jeszcze bardziej precyzyjne, dokładne, ale kompletnie nie ma takiej potrzeby. Jak testowałem wczoraj to na trasie w Chorwacji, to jest to w pełni wystarczające to, co jest tutaj wgrane w to urządzenie. Jeżeli chodzi o tą wodoszczelność, o której Wam już kilka razy mówiłem, to mamy tutaj klasę wodoszczelności IPX7. Urządzenie unosi się na wodzie, więc nawet jeżeli to urządzenie Wam wpadnie na jachcie do wody, to nie zatonie, nadal będzie działać przez kolejne na pewno kilkanaście godzin i pewnie dużo łatwiej znaleźć jest coś takiego, aniżeli komórkę, która może Wam wypaść w każdej chwili. Macie kilka takich przycisków funkcjonalnych. Możemy sobie podstawowy widok to widok mapy. Mamy tutaj aktualną na górze też prędkość, którą możemy sobie zdefiniować, czy to w kilometrach, czy to w węzłach. Ja wstawiłem sobie węzły. W tej chwili cały czas obraz się porusza tutaj w stosunku do północy nawigacyjnej. Mamy tutaj bardzo rozbudowane menu, z którego możemy sobie wybierać różne opcje, na przykład opcja komputera pokładowego, która wyświetla nam tutaj wszelkie parametry takie jak wysokość, licznik podróży, dystans do celu, prędkość, średnią prędkość ruchu, kurs kompasowy, aktualny czas oraz czas postoju. Oprócz tego mamy kompas, który nam pokazuje tutaj aktualny kierunek, również prędkość, dystans i czas do następnego celu. Tutaj możemy sobie w ogóle sparametryzować ten główny widok z kompasem, które elementy mają się wyświetlać jako główne. Miejsce, w którym obecnie jesteśmy, bardzo rozbudowane menu. Tutaj są takie funkcje jak sterowanie, rejestrowanie, menadżer punktów, geocaching, rejestrowanie aktywności, aktywna trasa, planowanie kursu, zapisane ślady, celuj i jedź, punkty alarmowe, czyli można sobie takie punkty zdefiniować i ustawić alert, gdzie to urządzenie będzie wysyłało nam alert, jeżeli się w takim punkcie znajdziemy, albo jeżeli się zbyt bardzo odchylimy od wyznaczonego kursu, to również będzie nam tutaj wysyłał sygnały dźwiękowe. Pomiary powierzchni, fazy słońca i księżyca, polowanie i połowy, to dla wędkarzy, kalendarz, kalkulator nawet gdyby był potrzebny, stoper, budzik. Budzik może być przydatny dla skipperów pełniących funkcję kapitana na jachcie, żeby się obudzić na czas. Satelita pokazuje nam, ile obecnie mamy aktywnych satelit nad nami. W tej chwili mi tutaj wyświetla raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 różnych satelit, które wyznaczają nam dokładne miejsce, w którym się znajdujemy. Jeżeli chodzi o ten czas pracy na baterii, jak widzieliście, to są dwie baterie AA. Może to urządzenie, jak podaje producent, działać nieprzerwanie z włączonym GPS-em nawet do 19 godzin. Więc no, na taki rejs 7-dniowy, no to trochę tych baterii rzeczywiście musicie pozabierać ze sobą, ale z aktywnie włączonym GPS-em to starczy rzeczywiście na dużo dłużej, aniżeli telefon, który co chwilę trzeba podłączać do prądu i przede wszystkim pamiętać o tym, żeby go co chwilę ładować, a to urządzenie praktycznie wymieniamy baterię i od ręki mamy dostępne do dalszego używania. Ciekawą funkcją tego urządzenia jest łączność NMEA 0183 i USB. Do czego to służy? Pozwala przesyłać dane pozycji do innych urządzeń na jachcie, na przykład do autopilota czy echosondy. Możesz włączyć GPS Map 79S, bo tak nazywa się model tego telefonu. Większy system nawigacyjny, czyli możesz wybudować taką bazę całą nawigacyjną na swoim jachcie i te wszystkie urządzenia mogą być razem ze sobą skonfigurowane i połączone. Garmin GPS Map 79S to jest ten model, który dzisiaj Wam pokazałem, który będę testował przez najbliższy czas na wszystkich moich rejsach. Na pewno będę mówił Wam, opowiadał w dalszych krokach, jak się sprawdza, jakie są recenzje tego modelu. Zapraszam Cię na inne jachtury na moim kanale i nie zapomnij o subskrypcji. Zapinajcie szelki i zapraszam na bujanie.